Dziś zapraszam do zwiedzania jednej z większych hodowli dyskowców w Polsce, a jedynej na świecie, w której właścicielowi udało się rozmnożyć w domowych warunkach dziką odmianę paletki Hekla. Hodowla, o której mówię, znajduje się w Katowicach i należy do pana Andrzeja Nowickiego. Hodowli poświęcony jest osobny budynek, w którym znajduje się kilka pomieszczeń. Przed wejściem do samego budynku, ale już z zadaszonej jego części, po prawej stronie możemy zobaczyć liczne nagrody oraz trofea, jakie udało się właścicielowi zdobyć przez wiele lat zajmowania się paletkami. Hodowla Super Discus liczy łącznie około 150 zbiorników, w których pływa ponad 500 dorosłych paletek. Wiele z nich jest już podobieranych w pary. Oprócz dorosłych osobników, w hodowli prawie zawsze jest około 2–3 tysięcy młodych osobników. W budynku znajdziemy masę zbiorników z paletkami przeróżnych odmian. Wśród nich wyróżnić można kilka dzikich oraz jedną wyselekcjonowaną właśnie przez pana Nowickiego. Pierwsze pomieszczenie, w którym znajduje się zaledwie 30–40% wszystkich zbiorników, przeznaczone jest dla klientów. Jest to część handlowa. W budynku znajdują się jeszcze dwa pomieszczenia, do których wstęp ma jedynie pan Andrzej oraz jego żona. W ramach wyjątku, specjalnie na potrzeby filmu, zostałem wpuszczony do tej części hodowlanej. Poza paletkami w kilku zbiornikach bywają również skaty, przepiękne, pierwszy raz widziałem tak duże okazy. Zresztą cała hodowla zrobiła na mnie ogromne, pozytywne wrażenie. Jak już mówiłem, jest tu w sumie około 150 zbiorników, a w nich przeróżne, piękne odmiany, okazy paletek. Od hodowlanych po dzikie z odłowów. I mimo tego, że ryb jest tutaj tak dużo i są one bardzo delikatne, są naprawdę w dobrej kondycji. Będąc w takich miejscach, zawsze ładuję się pozytywną energią i mam ochotę później działać przy swoich zbiornikach. Największym osiągnięciem pana Nowickiego na skalę światową jest udane rozmnożenie odmiany paletki Hekla z dorzecza Rio Negro w Brazylii, odkrytej w 1840 roku. Po raz pierwszy udało się tego dokonać w domowych warunkach właśnie panu Nowickiemu w roku 2010. Rozmnożone paletki oczywiście zostały odchowane. Obecnie w hodowli znajdują się ryby z przeróżnych pokoleń, oznaczonych symbolami F. Dla wyjaśnienia, symbolem F0 oznaczane są rybki z odłowu. Dzikie, symbol F1 jest to pierwsze pokolenie i później już analogicznie F2 drugie i tak dalej. Nagrywając ten materiał, powiem szczerze, że paletka jest rybką, w której można się zakochać. Pięknie się prezentowała, jedna odmiana ładniejsza od drugiej. Ciekawie również bardzo wyglądało wychowywanie młodych. Niektóre paletki, broniąc na rybku czy też larw, nawet chciały mnie jako osobę nieznaną zaatakować. Paletki wykazują się inteligencją. Potrafią na przykład rozpoznać swojego opiekuna. Te w hodowli karmione są przez żonę pana Andrzeja. I ponoć jak ją widzą, potrafią nawet przerwać tarło. Tylko po to, aby dostać jakiś smakołyk. Super wyglądają palety z młodymi. Para naprzemiennie opiekuje się maluchami. Czasem ryby wyglądały, jakby się kłóciły pomiędzy sobą, która ma się zajmować dzieciakami. W jednym zbiorniku była nawet taka parka, gdzie samiec dość mocno obrywał od samicy, która nie chciała zajmować się maluchami i ciągle mu je przekazywała. Ale ogólnie, mimo tego wyjątku, o którym właśnie wspomniałem, palety są bardzo dobrymi rodzicami. Potrafią nawet zaadoptować ikrę innej pary. Oczywiście, jeśli tylko w odpowiednim momencie umiejętnie ją podrzucimy. No i jest jeszcze kilka innych warunków, które trzeba spełnić. Między innymi nowi rodzice, aby zajęli się podrzuconą ikrę, musieli już wcześniej mieć swoje własne potomstwo. Hodowla pana Andrzeja ciągle się rozwija. Cały czas dokupowane są nowe odmiany paletek. Najnowszy mieszkaniec hodowli to samiec odmiany Royal Blue Proxima. Rybka szybko się zadomowiła, bo już po około 2 miesiącach dochowała się własnych maluszków. Dzikie palety tej odmiany charakteryzują się pionowymi pasami na ciele. Potomstwo dzikiego samca jest jeszcze malutkie. Dopiero za kilka miesięcy, gdy maluchy osiągną wielkość około 7 cm, to będzie można określić, jakie umieszczenie będą miały. W przypadku rozmnażania dzikich odmian pojawia się duże prawdopodobieństwo,
że maluszki będą przybierać inne ubarwienie niż rodzice. Dzieje się tak, ponieważ ubarwienie jest uzależnione od tego, w jakich warunkach rybka żyje, w jakiej wodzie przebywa oraz czym się żywi. W hodowli z dzikich odmian możemy również wyróżnić paletkę Red Brown Palenque. Samiec oraz samiczka pochodzą z odłowu. Na koniec jeszcze chciałbym dodać kilka słów dla przeciwników odłowów, ponieważ wiem, że wśród nas akwarystów jest rzesza osób przeciwnych wyławianiu dzikich ryb. Dzikie odmiany będące w hodowli pochodzą z legalnych odłowów. Każda rybka przed trafieniem do sprzedaży jest badana oraz konsultowana przez ichtiologów oraz biologów. Zespół złożony z tych ludzi czuwa i sprawuje pieczę nad dzikimi rybami. Pilnują, aby odłów nie wpłynął w żaden sposób na ilość populacji ryb w naturalnym środowisku. Ponadto w niektórych rejonach świata, niestety przez niszczycielską naturę człowieka, wiele ryb oraz roślin jest już na wymarciu. I gdyby nie fakt, że organizmy te hodowane są w domowych warunkach, nasze młodsze pokolenia mogłyby już ich nigdy nie zobaczyć. Podczas tej krótkiej wizyty w hodowli przeprowadziłem wywiad z właścicielem, na który chciałbym Was teraz serdecznie zaprosić. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w hodowli paletek pana Andrzeja Nowickiego. Dzień dobry, witam Państwa. Na początek może niech Pan opowie, jak się zaczęła Pana historia z tymi rybami, z akwarystyką. Znaczy moja historia z akwarystyką to się zaczęła bardzo wcześnie, jeszcze w 60 latach, 70 powiedzmy, od wszystkich ryb akwariowych. Różnych, gupików, skalarów, mieczyków, wszystko jedno. Dania malabarskie. Później w 80 roku jakby napotkałem na swojej drodze dyskowce, czyli paletki. Pierwszy raz zobaczyłem i bardzo mnie zauroczyły właśnie. Wtedy była tylko jedna odmiana paletek i to były paletki Royal Blue. Czyli turkus Royal Blue. I nie było żadnych innych, które były rozmnożone. Aha, jeszcze były brązowe, dzikie, które próbowali rozmnożyć. Od tego się zaczęło. I od tego się zaczęło właśnie. Pan może się pochwalić tak samo wielkim sukcesem, jako jedyny na świecie rozmnożył Pan jedną z odmian. Tak, w 2010 roku udało mi się rozmnożyć dyskowca Hekla. No i do tej pory jakby to powtarzam, już mam pokolenie F1, F2 z tej odmiany. Po jakimś niedawno, w 2012 pierwsze rozmnożenie Red Brown Palenque, dzikie brązowe. Tutaj Państwo też będzie przedstawione na filmie rozmnożenie Royal Blue Rixima, czyli dzikie niebieskie Royal Blue. Bardzo ładna ryba. Wszystkie te rybki, jakby ktoś chciał zakupić, są dostępne u Pana oczywiście w hodowli. Tak, wszystkie młode są dostępne i nie tylko po dzikich, ale także hodowlane. Jakieś porady jakby Pan mógł dać osobom, które chciałyby zająć się hodowlą paletek, bądź też no może taką domową hodowlą, nie na taką dużą skalę jak Pan ma. No, jeżeli chodzi o domową hodowlę, to jest akurat prostsze i łatwiejsze. Jeden zbiornik w wyliczeniu minimum 30 litrów na jedną paletkę, czyli na jednego dyskowca. Podmiana wody raz w tygodniu, nie za często grzebać, jest wszystko ok. Nie przesadzać z tym jakby Ingerencją w zbiorniku. tak, niezbyt Dać tej często. rybie żyć. Dać rybie żyć, tylko zapewnić jej tę temperaturę, odpowiednie warunki, podmianę wody, będzie wszystko dobrze. Może być trzymana razem z innymi rybami, czy raczej specyficzna ryba? Może być trzymana z rybami z ryb Ameryki Południowej, z dorzecza Amazonki, na przykład bardzo polecam kiryska, czy kirysek spiżowy, czy panda, czy jakiś inny. Od razu kirysek będzie wykorzystany jako czyściciel dna z resztek pokarmu. Glonojady kiedyś dawali, ale to się nie sprawdziło. Bardziej jest kirysek. Jakieś pielęgniczki, pielęgnice skośnopręgie. Wszystkie ryby, które występują. Można oczywiście jednogatunkowe mieć, tylko same paletki, plus ewentualnie kiryska i nic więcej.
I tutaj jeszcze wracając do tego litrażu, mówi pan 30 litrów, ale zbiornik musi wymagania jakieś mieć minimalne, czy... Tak, tak, zbiornik musi być, jako że paletki grzeją na głębokości do metra głębokości, na głębszej wodzie ich nie ma, czyli zbiornik od 40 cm do metra nie, bo to już za głębokie, ale 40-60 cm minimalna głębokość. A długość? Długość to około metra. Około metra. Wystarczy. Czyli tak, Tak. ponad 100 litrów zbiornik musi być, żeby No ta musi paletka być, około 200 mogła litrów, 250 jest 200, najlepiej. 250. Tak, tak. Czyli spory rozmiar zbiornika. Czyli dość taki zbiornik duży, no i Obecnie pańska hodowla jest jedną z większych w Polsce. Ma pan 150 zbiorników, tak? tak, 150 zbiorników. Zawsze... Jak duża jest ilość ryb, które pan ma? No ryb to jest dużo, to jest kilka tysięcy. Kilka tysięcy, No. razem licząc z tymi małymi. Tak, tak. To jest kilka tysięcy. No niestety zaplecze w hodowli to jest około 15 000 litrów zaplecze, czyli to są ryby do dalszego mnożenia, czyli takie stada do mnożeń, nie? Czyli trzeba mieć zaplecze, żeby powiedzmy 1/3 z tego przeznaczyć, 1/3 zbiorników, nawet nie 1/3, bym powiedział, z tych zbiorników jest 20-25 z tych 150, w których są prezentowane ryby na sprzedaż. Reszta, te 125 to są zbiorniki hodowlane. Czyli I raczej tego nikt nie widzi, nie? Większość co jest, to Większość jest hodowlana, bo musi być zaplecze, żeby jakieś nowe gatunki umieć zrobić, czy utrzymać czysty kolor ryby, nie? To trzeba z kilku wybrać. Nowe gatunki właśnie. Pan wspominał, że macie jedną paletkę, która jest tylko i wyłącznie u was dostępna, przez was wyhodowana, sami ją nazwaliście. Tak, to jest ten dyskowiec Renant Discus. Tak żeśmy ją nazwali. Taka bordowa, z czarną głową i taką czarną obwalutą. Dalej próbujecie wyhodować jakieś nowe odmiany, czy raczej staracie się, czy też próbujecie w jednych liniach utrzymać to, co jest, a w innych coś wyciągnąć nowego? Znaczy, ja bym powiedział tak, że dużo można pokrzyżować w różny sposób, ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby utrzymać powtarzalność. Bo na przykład, jeżeli chodzi o tego Renanta, to on był rozmnożony w 2000 gdzieś bodajże 11 roku, ale od tego czasu udało nam się tą linię utrwalić. To znaczy, że po tych młodych wychodzą takie same młode. Czyli ktoś kupując od pana taką rybę wie, że jak mu się uda rozmnożyć, będzie miał To taką samą. będzie miał Renanty. A nie jest tak, bo kupa odmian jest takich na daną chwilę, nie? Z jakiejś pary się nazywa jakąś odmianę, a po rozmnożeniu się okazuje, że ta para i z dzieci to są Blue Diamonty, Turkusy, Melony, Kobalty, wszystko. Tylko nie ma tego Co być właściwego. No to jest niewłaściwe, nie? W takim zbiorniku ogólnym paletki dadzą radę się rozmnożyć, jakby ktoś w domu chciał to mieć, czy raczej ciężko? Znaczy dadzą się do takiego momentu rozpłynięcia młodych, nie? Bo później niestety jak już się młode rozpłyną, to inne ryby potraktują to jako pokarm. Rozpłynięcie młodych, to jakie one są duże, jakiej wielkości te rybki są? No to są malutkie, są około 5 mm. 5 mm. To są malutkie rybki, no. To To jest wtedy- około to jest 5-6 dni. 5 dni, no to maluteńkie. No, to malutkie. Rodzice już nie pilnują takich? Rodzice to nie, że rodzice nie pilnują, tylko rodzice nie są w stanie opilnować młodych, bo a do tych 10 dni one jakby ciała i pobierają ten pokarm. A po tych 10 dniach, 14 dzień to wszystko rozpływa się na worki, to jest zjadane. Ale w takim zbiorniku ogólnym jeszcze trzeba uważać na te młode, żeby nie zamęczyły rodziców zbytnio. No tak, to też. Bo to później potrafią ten śluz zjeść, tak? Tak, ponieważ w naturze są duże zbiorniki wodne, a tu akwarium jest o ograniczonych litrażu i te małe nie mają się gdzie rozpłynąć i one czasami potrafią zamęczyć swojego ojca i matkę, nie? Tym skubaniem i chęcią jedzenia. Nie? 150 zbiorników to jest strasznie dużo. Jak Państwo dają radę to utrzymać? Bo paletki są rybami, które potrzebują specyficznych parametrów wody, czyli badane muszą być chyba parametry na okrągło.
Tak, parametry wody są w zasadzie badane dziennie na wieczór. Codziennie około 20 badamy parametry wody. Przy jakichkolwiek zmianach robimy korekty. Korekty pH to można zrobić pierwsze 2 razy takie swoiste pogotowie ratunkowe na już, to jest soda oczyszczona, spożywcza. Można ją dodać w odpowiedniej ilości, nie za dużo. Ale można takie pogotowie ratunkowe to zastosować tylko powiedzmy raz, 2 razy. Trzeci raz już trzeba wymieniać wodę, podmieniać wodę. Wodę Państwo wymieniają jak często? To odbywa się raczej tak co tydzień. Co tydzień. Co tydzień w każdym zbiorniku mniej więcej. To jest podzielone sekcjami po 30 zbiorników jakoś tak, nie? A po 25 bym powiedział, nie? Zbiorników na dzień, nie? A wodę macie jakoś specjalnie przygotowaną, czy... Akurat woda w Katowicach jest bardzo dobra, bo twardość ogólna jest GH jest w granicach 5, KH jest 1, pH jest wprawdzie 7,4, no ale to jest do skorygowania. Jak często Państwo karmicie ryby? Jak dbać o tą rybę, żeby ona prawidłowo rosła? Ryba, żeby prawidłowo rosła, to młody narwek powinno się 3-4 razy dziennie karmić. Dorosłe można 2 razy. No i dlatego to jest tyle roboty przy tym, bo to jest jednak 8 godzin dziennie z przerwami, nie, ale jest te 8 godzin pracy. Jeszcze chciałem zapytać odnośnie tych dzikich odmian. Pan współpracuje z jakimiś, czy kontaktuje się z ichtiologami, biologami jakimiś i od nich Pan to dostaje, czy jak to wygląda? Nie. Ja to biorę bezpośrednio od poławiaczy ryb. Są poławiacze ryb w Brazylii, w dorzeczach Amazonki, oni to tam łapią do pośredników i wysyłają do Europy, nie? Czyli ja bezpośrednio biorę od nich. Ale tamci poławiacze, rozumiem, że to też są ludzie, którzy znają się na tym, no bo wiedzą, które mogą łapać, które nie, które są dostępne w handlu. Tak. Jest później taki powiedzmy ichtiolog, który segreguje te ryby do sprzedaży. Czyli ani nie idą te brzydkie, ani te fajne. Znaczy nie można wysłać wszystkich ładnych ryb do Europy, bo zostaną w Brazylii same brzydkie i się będą mnożyły z wadami genetycznymi. Dlatego jest taka osoba, która już tam w Brazylii to robi przed wysyłką. Później po przylocie do Frankfurtu jest kontrola weterynaryjna we Frankfurcie. Ale to już tylko stricte zdrowotne, nie? Czy one są zdrowe, czy tego nie. No i później jest rozprowadzane po całej Europie.